Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Peugeota 3008. Pierwsza generacja Peugeota 3008 została zaprezentowana w 2009 roku i była niezłym autem, aczkolwiek stylistyka Peugeota tamtych lat nie była porywająca. Auto było takie zwyczajne, jednak brakowało mu trochę pazura. Pazura, który dostała druga generacja, która pojawiła się w 2016 roku i od razu wzbudziła sporo emocji swoim wyglądem. Wyglądem nowoczesnym i nietuzinkowym, który w zasadzie do dzisiaj wygląda świeżo. Zwłaszcza wersje po odświeżeniu, czyli te po 2020 roku, gdzie z przodu lampa wbijała się w zderzak niczym jakiś ząb. Wizualnie, moim zdaniem, bardzo udane auto. Przyszła więc pora na rok 2024 i trzecią odsłonę, którą teraz widzicie. Tutaj było ciężko wyglądem przebić drugą generację, ale moim zdaniem efekt i tak jest bardzo dobry. Ponownie mamy efektowne światła, ostre linie i felgi o bardzo ciekawym wyglądzie. Testowana sztuka to też wyposażenie GT, czyli to najbardziej sportowe, które w zasadzie poza światłami z przodu i z tyłu i czarnym dachem to niczym się nie różni. I światła, zarówno z przodu, jak i z tyłu, robią niezłe show, jak otwieramy samochód. Ale czy nowa, trzecia generacja 3008 jest ładniejsza niż poprzednia? To nie wiem. Na pewno zwraca na siebie bardzo mocną uwagę. Nadal jest nowoczesna, wręcz futurystyczna, czyli wygląda tak, jak nas ostatnio przyzwyczaił Peugeot. Mi się podoba. Nie podoba mi się za to rdza, która pojawiła się na elementach od hamulców. Tak raczej nie powinno to wyglądać. A wracając jeszcze do wyglądu, to z profilu nowy 3008 zaczął już wyglądać jak SUV coupé, podczas gdy poprzednia generacja miała bardziej pionową tylną klapę. Co więcej, nowy 3008 naprawdę sporo urósł i ma teraz 4,54 m długości, 1,89 m szerokości oraz 1,64 m wysokości. Rozstaw osi to 2,74 m, a prześwit to 20 cm bez 2 mm. A to oznacza, że nowa generacja jest o 9,5 cm dłuższa, 5,5 cm szersza oraz niemal 2 cm wyższa. Rozstaw osi wzrósł o 6,5 cm, czyli auto sporo urosło, poza prześwitem, bo ten zmalał o 2 cm. Sprawdźmy więc bagażnik. I tutaj, pomimo większych wymiarów, nie ma zmian. Kufer nadal ma 520 litrów. Nadal też ma podwójne dno, gdzie podłogę możemy opuścić albo oczywiście wyjąć. A pod tą drugą podłogą jest jeszcze jeden schowek, w tym wypadku na zestaw naprawczy, ale wygląda też tak, jakby tu mogło być koło dojazdowe. Niestety w cenniku opcji koła zapasowego czy tam dojazdowego nie widzę. Poza tym w bagażniku mamy dwa haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, gumy mocujące czy boczną małą przegródkę. Bagażnik można oczywiście powiększyć poprzez położenie tylnych oparć, chociaż podłoga wtedy nie jest idealnie płaska. Miło za to, że można złożyć np. sam środek i przewozić dłuższe przedmioty. Wskakujemy więc na tył. Tutaj jak widzicie, bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. Miejsca faktycznie jest parę centymetrów więcej niż w poprzedniku. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na napoje i chyba takim miejscem na telefon. Są oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki. Tak, wiem, znowu jest tutaj za ciemno na nagraniu, ale tam są dwa złącza i gniazdo pod zapalniczkę. Musicie mi uwierzyć na słowo. I nawet z tyłu mamy naprawdę niezłe materiały. Ale jeszcze lepiej jest z przodu. Tutaj w wersji GT mamy niemal półkubełkowe fotele, które nie dość, że super wyglądają, to są naprawdę wygodne. O ile nie walniemy się kolanem w ten wystający kant. Raz tak zrobiłem i uwierzcie mi, oj jak boli. Poza tym siedzimy jak to w SUV-ie, nieco wyżej, mamy niezłą widoczność poza zegarami. Tak, poza zegarami. Już wam mówię o co chodzi, tylko najpierw trzeba pokazać deskę rozdzielczą. Deska jest klasyczna dla nowych Peugeotów, czyli mamy małą kierownicę zamontowaną dość nisko, a nad kierownicą są zegary. Patent znany i chyba lubiany, ale od pewnego czasu nie mogę już w nim siedzieć wygodnie. Zaczęło się od nowego 308, a widzę i w 3008 jest to samo, że albo nie widzę dołu zegarów, albo nie mogę ruszać nogami, bo walę kolanem w kolumnę kierownicy, jak ją niżej opuszczę. No nie potrafiłem tutaj wygodnie usiąść, a szkoda. Szkoda, bo takie wnętrze bardzo mi się podoba, no może poza obsługą, ale na przykład jakość materiałów i spasowanie jest świetne.
Prawda, że nieźle? Naprawdę, jak są skrzypnięcie to minimalne, podczas jazdy jest absolutna cisza. No i niestety szkoda, że jest piano black, ale poza tym jest super. Szkoda, że tak nie można mówić o obsłudze, bo jak nie klikamy na jednym ekranie, to klikamy na dodatkowym drugim ekranie, albo na dotykowych przyciskach pod spodem, albo na kierownicy też mamy takie płytki dotykowe, ale ruchoma jest cała płytka. Momentami ciężko się to wszystko obsługuje, zwłaszcza klimatyzację, jak mamy zły widok włączony. No trzeba klikać. Zegary cyfrowe mają też tylko takie dziwne widoki, ale tutaj akurat nie będę narzekał, bo pasują do tego samochodu. To, co również pasuje, to podświetlenie nastrojowe w formie takiej fajnej grafiki, jakby 3D. Naprawdę ładnie to wygląda. W kwestii ekranu do multimediów, to ten działa w miarę dobrze, ma co prawda czasem lekkie przycięcia, ale poza nawigacją wszystko działa bez zarzutu. A co do nawigacji, to mi dzień w dzień przestawała działać i wyświetlała czarną nicość. Dokładnie tak jak teraz to widzicie. I co dziwne, nie pomagała najważniejsza porada informatyka, czyli wyłączenie i włączenie ponownie. Nadal była czarna dziura. A i jeszcze jedna uwaga, kamera z tyłu jest zdecydowanie za nisko zamontowana i bardzo łatwo się brudzi. Dobra, to jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Maska otwiera się szybko, bo wystarczy 2 razy pociągnąć i już mamy szybki dostęp. Ciekawe po co. Szkoda tylko, że zabrakło kasy na siłowniki. No i ponownie szkoda, że pod maską nie ma silnika. Czy tam silników. Nie ma, bo albo mamy wersję w pełni elektryczną, albo hybrydę plug-in, albo testowaną wersję hybrydową, która jest niczym innym jak sławnym silnikiem 3-cylindrowym 1.2 o mocy z tym razem 136 koni. Tak. To jest kolejne rozwinięcie silnika 1.2 PureTech, czyli prawdopodobnie najgorszego silnika ostatnich lat. Tutaj jednak podobno został poprawiony. Ale zanim zaczniemy mówić o tym silniku, to cofnijmy się do silnika 1.6 THP, czyli innego, bardzo awaryjnego silnika z tego koncernu. Tutaj też warto dodać, że 1.6 THP było wspólnym dzieckiem PSA, bo wtedy jeszcze nie było Stellantisa, oraz koncernu BMW. Potem ten silnik w PSA miał nazwę 1.6 PureTech. Silnik ten miał masę problemów, jak rozciągający się łańcuch łączący wałki w głowicy, uszkodzenia kolektora dolotowego, czy chyba największa bolączka tego silnika, czyli napinacz oraz łańcuch rozrządu, który rozciągał się za szybko, czasami już przy 40 000 km i jednostka zaczęła hałasować, a w skrajnych wypadkach łańcuch potrafił przeskoczyć i uszkadzić zawory lub głowicę. Dlatego też po jakimś czasie zaprzestano produkcji tej jednostki i zastąpiono go silnikiem 1.2 PureTech. Tak, miało jeden cylinder mniej i nieco mniejszą pojemność, ale tak naprawdę to jest następca tego 1.6 THP. Tym razem odrobiono lekcję i już nie było łańcucha rozrządu, tylko pasek. I ten pasek zębaty był w kąpieli olejowej, co jak się dość szybko okazało, znowu był ogromnym problemem. Otóż pasek się za szybko niszczył, rozwarstwiał i powodował masę problemów, jak uszkodzenie pompy olejowej, czy nawet pompy próżniowej układu hamulcowego, co mogło powodować nawet utratę siły hamowania. I mówiąc za szybko się niszczył, mam na myśli nawet i 30 000 kilometrów. Tak, 30 000, a w tych silnikach zaleca się przez producenta, żeby wymieniać olej co 25 000, czyli silnik nawet mógł nie dojechać do drugiej wymiany oleju. Co więcej, pasek został podobno zaprojektowany tak, żeby wytrzymać minimum 180 000 kilometrów. No chyba, że komuś się jedno zero za dużo kliknęło, to wtedy jest dobrze. No ale jednym słowem, tragedia, ale jak chcecie więcej się dowiedzieć o awariach tego silnika, to zapraszam do świetnego artykułu Marcina Łobodzińskiego, gdzie dokładnie opisał zarówno ten silnik, jak i poprzednie 1.6 PureTech. Zresztą, nowy silnik też bardzo ładnie opisuje filmu, do którego link też znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu. Tak więc, dochodzimy do testowanego silnika 1.2 PureTech, w którym co zrobiono? Zgadza się. Nie ma już paska rozrządu, tylko wrócono do łańcucha rozrządu. Tak, łańcucha, a przypominam, że w silnikach 1.6 PureTech, czy tam THP, właśnie największym problemem był łańcuch.
Czy wyciągnięto z tego wnioski, jednak teraz będzie bardziej wytrzymały? Mam taką nadzieję, bo jak ten koncern chce przetrwać przy produkcji silników spalinowych, to oby tak było. Zresztą, zabawne jest to, że Peugeot już nawet nie nazywa tego silnika PureTech. Ba, nawet nie ma informacji, że jest to 1.2, jest tylko nazwa hybrid, czy tam hybrydowy. A znowu w Alfie Romeo, w modelu Junior, jest ta sama jednostka nazwana 1.2 hybrid. A znowu w Citroenie 1.2 turbo. Okej, w Citroenie jest delikatnie inna jednostka, bo tam nie ma tej hybrydy, ale chodzi mi o to, że Peugeot w ogóle ukrywa w nazwie, że jest to 1.2. Co więcej, jest to właśnie 1.2 PureTech kolejnej generacji, chociaż początek kodowy silnika wciąż jest ten sam, czyli EB2. I tak ten silnik brzmi. W porównaniu do poprzedniego PureTecha na pasku, mam wrażenie, że jest delikatnie ciszej, ale być może to efekt placebo. Jak jest silnik zimny, to w kabinie czuć lekkie drgania, które potem ustępują i silnik pracuje równo i cicho. Ale znowu do czasu, bo ta jednostka wydaje zaskakująco dużo dziwnych dźwięków. A to czasami coś zawyje, a to czasami coś chrząknie czy zaskrzeczy. Naprawdę nie podoba mi się to. Dodatkowo oczywiście dochodzi trekotanie, czy tam warkot 3 cylindrów przy przyspieszaniu. Akurat dźwięk 3 cylindrów to ja lubię, ale pozostałe dźwięki są denerwujące i zastanawiające. Denerwujący jest też ten dumny napis Hybrid, jak to jest nic innego jak miękka hybryda, czyli lekkie przekłamanie. No ale przynajmniej faktycznie auto mało, to znaczy mniej pali. Testowałem 3008 chyba 4 albo 5 lat temu z silnikiem 1.2 PureTech 130 koni automatem, czyli tym awaryjnym silnikiem i tam nie potrafiłem nigdy zejść w mieście poniżej 8,2 litra, a też testowałem w zimie. W nowej odsłonie, jak się postarałem, to potrafiłem zrobić i 6 litrów. Jednak taka zwykła jazda to właśnie też te 8 litrów, a jak są korki, to dochodzimy do 9. Na trasie nie jest źle i przy 120 auto zużywało mi 6,4 litra, a przy 140 8 litrów. Jak na tak mały motorek, to jest to chyba przyzwoity wynik. Bak paliwa ma 55 litrów. Nowością w 3008 jest też skrzynia biegów, bowiem od teraz pracuje tutaj dwusprzęgłowa przekładnia o 6 albo o 7 przełożeniach, w zależności od silnika. W tym silniku jest 6 przełożeń. Niestety nie wpłynęło to na osiągi, bo poprzednik powinien robić setkę w 9,7 sekundy, a nowy w 10,2. Co prawda, ja poprzednikiem nie potrafiłem zrobić lepszego czasu niż 10,1, no ale to nadal o 1/10 sekundy szybciej niż w nowym 3008. A nowa jednostka ma teraz 136 koni, a było 130. Pora sprawdzić to przyspieszenie. Równiutkie 10,2 sekundy, czyli to, co deklaruje producent. Zrobiłem też pomiar przyspieszenia w najwolniejszym trybie i wtedy czas to 11,4 sekundy. Pomimo dwusprzęgowej przekładni, reakcja na gaz się nie poprawiła, a nawet czasami mam wrażenie, że jest minimalnie wolniejsza. No niestety, nie ma rewelacji i ta jednostka przy wyższych prędkościach nadal jest za słaba. To samo mówiłem w poprzedniej generacji i to samo mówię teraz. Do miasta być może jest bardzo dobra, do spokojnej jazdy w trasie też, ale jak ktoś chce poczuć nieco więcej i oczekuje osiągów, to tu jest przeciętnie. Brakuje takich 150-160 koni z 4 cylindrów i nieco większej pojemności bez żadnej hybrydy. Wtedy byłoby idealnie.
bo poza tym jazda jest naprawdę przyjemna. Auto jest komfortowo zestrojone i świetnie wyciszone. To, czego również brakuje, to napędu 4x4, bo tego z tego co widzę nawet już nie ma w wersji PHEV, czyli plug-in hybrid. To pora na cennik. Podstawowa jednostka, czyli ta testowana 1.2 PureTech hybryda o mocy 136 koni i z automatem kosztuje 150 tysięcy złotych. A odmiana GT, czyli ten testowany egzemplarz, zaczyna się od 165 tysięcy złotych. I tutaj ciekawostka, ceny w parę miesięcy spadły o 20 tysięcy złotych, bo jeszcze pod koniec roku cennik tego 1.2 startował od 170 tysięcy złotych. Cieszę się, że producent poszedł po rozum do głowy, bo 170 tysięcy złotych za 1.2 3 cylindry w dużym SUV-ie to istne szaleństwo. 150 tysięcy to jest nadal drogo, ale dziś chyba wszystko jest drogie, poza konkurencją z Chin. Podsumowując, Peugeot 3008 to świetne auto, ale bez silnika, co nie wróży niestety sukcesu. Co więcej, początkowy cennik był odstraszający, więc nawet osoby, które były zainteresowane, zostały odstraszone. Tyle dobrego, że producent szybko zauważył, że trzeba obniżyć cenę. Szkoda tylko, że łatka PureTecha 1.2 będzie ciężka do odczepienia, a ukrywanie tego w nazwie za dużo nie daje. No i nadal 150 tysięcy złotych za 3 cylindry to chyba nie jest okazja. Fakt, auto jest świetnie wykonane, świetnie wygląda, jest świetnie wyciszone, dobrze jeździ, jest ekonomiczne w mieście, no ale niestety silnik i cena nie zachęcają. A co gorsze, tu nie da się wybrać nic normalnego pod maską, bo dalej już mamy albo hybrydę plug-in, albo w pełni elektryczną wersję. Brakuje silnika 4-cylindrowego turbo, bez hybrydy, z nieco większą pojemnością i nieco niższą ceną. No chyba, że to tak specjalnie, bo wygląda na to, że najsensowniejszy wybór w tym momencie w 3008 to odmiana w pełni elektryczna. I może taki właśnie był plan, żeby stwierdzić, że najlepszym wariantem w gamie jest elektryk. Już sam nie wiem, czy to głupia teoria, czy może prawda? Cześć!